Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj specjalnie na Waszą prośbę robimy sobie przegląd moich paletek cieni. Mam tutaj całkiem pokaźne stosiki paletek i powiem Wam, że chociaż nie lubię za bardzo nagrywać takich rzeczy typu właśnie jakieś takie pokazywanie wszystkiego, co mam. Wydaje mi się, że to tak trochę nakręca konsumpcję, ale mam tak częste prośby o to, żeby pokazywać swoją kolekcję i ostatnio pytałam Was na Instagramie też, co chcielibyście obejrzeć i były prośby właśnie o kolekcję paletek. No to pomyślałam, że moim kochanym dziubdziaśkom, robaczkom przecież nie odmówię, nie? Więc jeśli chcecie zobaczyć, jakie paletki posiadam w swojej kolekcji, ile ich jest, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Tak jak mówiłam, niektóre te paletki też, one wiecie, czekają na przykład gdzieś tam na oddanie, na sprzedanie, niektórych używam więcej, niektórych mniej, no ale pokażę Wam to, co aktualnie mam. Na pewno musicie wziąć pod uwagę to, że u mnie to się szybko i często zmienia, ale aktualnie tak, lecimy sobie może od tej kubki, bo ona jest taka bardziej nieregularna i mam wrażenie, że zaraz się posypie, więc mam tutaj 3 paletki od Flower Nose. Najstarsza to jest Little Angel Collection, prześliczna paletka, taka pastelowa, aczkolwiek ja najczęściej sięgam po te błyski, bo też szczerze mówiąc bardzo rzadko. No tam widać, że jakiś tam pędzelek kiedyś był zanurzony, ale w ogóle jakby jak sięgam po tą paletkę, to w ogóle nie myślę w kategorii tych cieni, tylko myślę bardziej w kategorii tych błysków, bo one są naprawdę przepiękne, szczególnie ten niebieski. Niestety ten niebieski nie za dobrze trzyma się na mojej powiece, więc też mam taki troszkę smuteczek. Może ten pastelek Wam jeszcze pokażę. Nie będę Wam wszystkiego swatchowała, bo no nie wiem, nie wyobrażam, skóra mi odpadnie, ale mogę Wam chociaż pokazać, wiecie, kilka takich sneak peeków, więc tutaj mamy taką paletkę. Nie wiem, czy nie będę próbowała się jej gdzieś tam pozbyć, sprzedać, bo no wiem, że te błyski są tak cudowne, one są, nawet tego nie widać w kamerze, ale one są przepiękne, takie drobineczkowe, no iskrzą się na oku jak diamenty, ale nie sięgam po tą paletę często. A ja staram się tą swoją kolekcję prowadzić tak, żeby trzymać rzeczy, których faktycznie używam. Jest ich dużo, ale jeśli używam, jeśli sięgam po jakieś kolory, no to mi wystarczy, no nie? Więc nie wiem, czy ta gdzieś tam nie zostanie oddana. Następna to jest Shells Jewel, też od Flower Nose, taka przepiękna, muszelkowa. I tutaj mamy szarości. Bardzo przyjemne, kremowe szarości. Jest cudowny też ten odcień, taki ciemny, granatowy, z drobineczką. Tu może Wam zesłoczuję. Szarość, no i te błyski, ta jest cudowna gwiazdeczka, taka srebrzysta, drobinkowa, no i to jest taki piękny duochrom toperkowy, niebiesko-fioletowy. To jest coś pięknego. Uwielbiam te błyski, w ogóle Flower Nose, jak i w ogóle mnóstwo innych azjatyckich i koreańskich, i japońskich, i chińskich marek ma przepiękne błyski, takie inne niż u nas w Polsce, powiedziałabym. One są takie cieniutkie, one są takie, no nie wiem, inne są po prostu. No i te błyski też są przepiękne. Chociaż po szarości jakoś bardzo często nie sięgam, no to tą na pewno częściej wykorzystuję. No i najnowsza to jest kolekcja Bunny Garden i ona jest taka śliczna, różowiutka, no to jest taka słodyczka. To jest śliczne, to jest delikatne, to jest takie I te błyski są takie dosyć subtelne, ale wyglądają tak wdzięcznie na powiece. Uwielbiam ten odcień, taki troszkę malinowo-żurawinowy. Jest po prostu cudowny. No i taki piękny różyk, zobaczcie. Piękna, prześliczna paletka. Ona nie daje masy możliwości, no bo to są jaśniutkie, delikatne kolory, ale mamy wszystko. I jaśniutki, i ciemniejszy, i błyski. Śliczna jest ta paletka. Ta jest chyba moja ulubiona z tych wszystkich, bo jest różowa. Ja lubię różowe cienie. Po prostu tęsknię za moją naturalnie różową, co tu dużo ukrywać. To na pewno ze mną zostaje, bo ja róże w makijażu uwielbiam. Mam tutaj też paletkę Mio 5 Points i chociaż z początku jak ona do mnie przyszła, to pomyślałam sobie, że pewnie gdzieś ją puszczę. No bo to mam gdzieś takie kolory, ale one są takiej jakości. Ta czerń to jest najczerniejsza czerń, jaką mam. Ta biel to jest najbielsza biel, jaką mam. Ten błysk jest zaskakująco przepiękny. Plus bordo, które uwielbiam. No nie, no na pewno ze mną zostaje. Także biały, kremowy, czarny, kremowy. Zróbmy ten błysk i zróbmy... się nabrało. I zróbmy te bordo. Tutaj zostawiłam sobie gąbeczkę do tego błysku, bo no nie ręczę za ten błysk, że on się dziś nie rozsypie.
Zobaczcie, jakie to jest nasycone. To jest, słuchajcie, to jest Mio. To jest tania marka, tak? Mio, taka jakość. Nie mam lepszej czerni i lepszej bieli jak tutaj. Także wiem, że ona szybko zniknęła, bo to była chyba jakaś limitka, bo to była współpraca. Więc nie wiem, czy jest do dostania, ale jeżeli potrzebujecie takich kolorów i gdzieś tam złapiecie ją w internecie, no to polecam. Dopiero zaczęłam, a już mam wszędzie taki syf, że nie pytajcie. Następnie LH Cosmetics I Am High Palette. To jest paletka taka szara, inspirowana górami, wspinaczką górską. Tutaj też jest bardzo przyjemna czerń, ale też takie odcienie szarości, bardziej niebieskiej, bardziej taupowe. I te taupowe, o jaki mam paluszek, lubię chyba najbardziej, bardzo mi odpowiada. Te odcienie właśnie takich szarościobrązów. Zastanawiałam się nad jej sprzedażą, nad jej oddaniem, bo też nie sięgam jakoś bardzo często po tą paletkę. Ale to jest bardzo fajna, basicowa paletka dla osób, które lubią właśnie chłodne odcienie w makijażu. Jakieś letnie typy czy zimowe. To jest bardzo spoczko. No i fajny formacik. Taki mały disclaimer, ja nigdy nie oglądałam u nikogo żadnego przeglądu paletek, więc jeśli robię coś nie tak, to wybaczcie, po prostu nie wiem, jak to powinno wyglądać, pokazuję Wam po prostu, jak jest u mnie. No i następnie mamy Groundwork od Danessy Myricks. To jest wersja Blooming Romance, czyli paletka taka z różowa. No i ta paletka jest bardzo ciekawa z tego względu, że ma dwie różne formuły. Tutaj widzimy, każdy kwadracik ma takie dwie kostki. No i te większe to są takie, powiedziałabym, suche pomady. One są właśnie czymś między pomadą a suchym cieniem, a tutaj taki standardowy prasowany cień. Dzięki czemu możemy używać tej palety na przykład jako baza pod cienie. Możemy właśnie robić sobie takie dobudowania, fajne smoky eye, że najpierw krem, potem suchy cień. Możemy nakładać na usta, na policzki, konturować sobie twarz i tak dalej. Mi niestety nie trzymają się te kremowe formuły na powiece, bo mam tłustą powiekę, więc niestety, ale takie formuły są nie dla mnie. Ciężko będzie mi ją sprzedać, bo ona jest droga, plus też wygląda na mocno zużytą, bo wiecie, ledwo dotkniemy, to już takie się robi, takie brzydkie, więc ciężko będzie się jej pozbyć. Trochę mi szkoda ją po prostu oddawać, bo jest droga, ale odcienie ma piękne, bo to są takie właśnie brudne róże, trochę brązowe, trochę brzoskwiniowe. Jest fajna, ale po prostu mi się osobiście nie sprawdza na oczach aż tak dobrze, więc troszkę tak wiecie, leży częściej niż jest używana. Także na bok sentymenty, że to Danessa. Tutaj mam, słuchajcie, paletkę z pojedynczymi cieniami i to, mimo że jest to paletka Glam Shop, to są to cienie z Artitude Cosmetics. Gdy była wypuszczana paletka Moonlight Muse, to wyszło też kilka takich pojedynczych właśnie cieni, więc możemy je sobie zesłoczować. Może ten i ten. No, to jest cudowne. To jest przepiękne, to jest hitowe. I to ma, wiecie, wiele różnych odcieni w sobie. Jest piękne, piękne. Ten jest piękny, taki jak... On jest biały, ale to jest taka perła. Trochę ma zieleni, troszkę ma różu. Ten jest cudowny. Bardzo unikatowy. Nazywa się Nebula, jakby ktoś tam szukał. Ten taki brudny żółczek to jest Enigma. Ten taki biało-srebrzysty mieni się na niebiesko, to jest Moonbeam. A ten troszkę jak ten z paletki, a ten Galaxy, taki troszkę odcień UV. Mam tutaj też dwie paletki od Stars, Cool Star i Nude Star. Takie bardzo, bardzo basicowe, które bardzo, bardzo lubię. Mają naprawdę świetną formułę i bardzo dobrze dobrane kolory. Powiem Wam, że niejednokrotnie brałam je na jakieś zlecenia, na zasadzie, że jechałam do klientki, albo klientka przyjeżdżała do mnie i wyciągałam, wiecie, jakieś tam Nataszy Denone i takie, wiecie, bardziej klasyczne i droższe palety, a i tak jakoś chętnie miałam ochotę sięgnąć po te i nieraz malowałam też klientki tymi paletami, bo po prostu lepiej mi się sprawdzały i miały lepiej dobrane odcienie niż te, wiecie, takie jakby standardowe, wizażystowe paletki. No, tak się prezentują, mają piękne błyski, bardzo fajne, kremowe, dobrze nasycone maty, świetnie się nimi pracuje. Polecałam Wam je w ulubieńcach i tak dalej, nadal je mam i na pewno się ich nie pozbędę. Mam też dwie takie zimowo-świąteczne paletki od Oden's Eye. Tutaj jest wersja taka cieplejsza. To w zasadzie nie jest paletka, tylko to jest taki set cieni pojedynczych.
pojedynczych tak jakby, no nie? Ale on jest sprzedawany w całym jakby zestawie z taką właśnie paletką. Bardzo lubię te cienie. Chociaż tutaj wizualnie nie do końca mi się podobają te klimaty, chociaż mają taki troszkę styl lat 90, święta lata 90 troszkę, no nie? Ale te cienie są fantastyczne dla mnie. Uwielbiam i maty, które są przyjemne, kremowe, i błyski są cudowne. Zesłoczujmy sobie na przykład tą pomarańczkę, może ten fiolecik i zieleń. Piękne, takie kremowe błyski. One są takie bardziej pod palcem jak masełko. Bardzo, bardzo fajne. No i fajne kompozycje, bo też jest co z nimi zrobić. Mamy tutaj i zielony, i pomarańczowy, i jakiś bordowy, więc da się dużo makijaży nimi stworzyć, nie? Więc ta jest taka cieplejsza, dla cieplejszych typów urodowych, szczególnie jesiennych, a tutaj chłodniejsza wersja, no, dla chłodnych typów urodowych. I tutaj też piękne są te odcienie, bo są takie zgaszone, mamy zieleń, ale taką brudną, zgaszoną. Ten żółty, on też nie jest taki, wiecie, cytrynowy, tylko on jest taki troszkę wypłowiały, przepiękny. Tutaj coś między takim szarym a fioletowym, bardzo unikatowy odcień, piękny granatowy, też bardzo, bardzo ładna paletka i też wiele daje możliwości, bo mamy tutaj i bardziej takie neutralne odcienie jakiejś szarości, jakaś zgniła zieleń, i żółty, i granat, i fiolet, i po prostu wszystko. Bardzo fajnie się tych paletek używa. No i parę błysków jeszcze, cyk, cyk, cyk i może ten. Zobaczcie, no to jest złoto, no przepiękne są. Uwielbiam. Bardzo lubię te paletki. To jak już jesteśmy przy Oden's Eye, to jeszcze pokażę ten sam format, czyli najnowsza paletka, jakby set cieni we współpracy z Heather Austin, i ten jest inspirowany naturą, wiosną i tak dalej. Tu mamy takie właśnie trochę wiosenne kolory i też mamy różne przepiękne kremowe maty. Ten fiolet jest zjawiskowy, ten czerwono-pomarańczowy, ten neon. Uwielbiam. Uwielbiam i bardzo często sięgam po tą paletkę, jest przepiękna. I jakość tych cieni też nie odbiega od innych niszowych marek, są po prostu znakomite. I błyski, to też możemy sobie kilka zesłoczować. Błyski są zazwyczaj w formule bardziej takie masełkowe, kremowe, nie śliskie, a bardziej właśnie takie tłustawe, bardzo przyjemne. Cinch Beauty Succulent Dew, też bardzo fajna paletka z takimi chłodnymi zieleniami, fioletami, przepiękne błyski i przepiękne maty, bardzo fajnie mi się nią pracuje. My tutaj i też bardzo dużo możliwości, można sobie tak fajnie poszaleć z tymi kolorami, one wszystkie do siebie świetnie pasują, więc możemy sobie zrobić, wiecie, taki makijaż, taki makijaż, taki makijaż, albo łączyć te wszystkie kolory, więc super. Słuchajcie, tutaj lampka mi świruje, bo już się przegrzała, także muszę wyłączyć ją na razie. I parę błysków. Błyski też bardzo przyjemne. A te błyski są takie, powiedziałabym, tak po środku, że one nie są ani bardzo śliskie, ani bardzo tłuste. Takie coś pomiędzy. Najbardziej kreatywna paletka roku, czyli Blend Bunny we współpracy z Mapong. Paletka Rotten, cała matowa. Uwielbiam za tą różnorodność, za to, że tu mamy jakieś pastele, mamy ciepłe, mamy chłodne, mamy jesienne, mamy neonowe. Po prostu tu jest wszystko, czego potrzebujemy do szczęścia. Zesłoczujmy sobie kilka. Ten jest bardzo fajny, unikatowy. I też jakość jest bardzo, bardzo dobra. Te cienie są kremowe, dobrze się budują, dobrze się blendują. Bardzo, bardzo ulubiona paleta. Ja po prostu tą paletą zrobię wszystko. Wszystko, co mi się wymarzy, nie? I love it. Moi kolejni ulubieńcy, czyli marka Artitude Cosmetics. Ojej, jaka jestem tutaj ufajdana już wszędzie. Artitude Cosmetics i Submerge. Taka ciemna, piękna. Te błyski. To są, tutaj mamy i multichromy, i duochromy, i topery. Są po prostu obłędne są. Zobaczcie tylko na to. To są żuczki, to są przepiękne żuki. Kocham. Matami też się świetnie pracuje i uwielbiam ich kompozycje kolorystyczne. Mają bardzo często w tych paletach są takie niespotykane odcienie. Na przykład ten to jest taki kolor, którego ja w ogóle nigdzie nie widziałam w żadnej innej palecie. Coś między szarością, niebieskim, fioletem i jest po prostu przepiękny. Więc kocham taka, wiecie co, dla mnie kolekcjonerska wartość, zdecydowanie. Kolejna perełka też od Artitude, troszeczkę bardziej neutralna, taka chłodno, taupowo-fioletowa, też ma przepiękny, na przykład ten, to jest taki unikat, zobaczcie, cień, w
który ma w sobie w zasadzie 4 różne odcienie. To jest hit. Także troszkę tych błysków pokazuję Wam. Tutaj też mamy takiego pięknego żuczka. Śliczne są. Te są bardziej takie już metaliczne, chociaż mamy też tutaj multichrom i duochrom, na przykład ten, ale tutaj jest więcej takich metalików pięknych. Świetna paleta, jak chcemy mieć taką paletkę z nutą koloru, ale żeby nie było tego za dużo, żeby to było użytkowe na co dzień, to jest, uważam, super, bo te takie fiolety zgaszone, przybrudzone, ten odcień taki coś między różem, fioletem, ale taki brudny, świetne i tutaj też taki unikat. O, ten jest totalnie unikatowy, przepiękny. Troszkę neutralnych, właśnie troszkę takich fioletowych, w różnych tonach. Rewelacja. Tutaj mam paletkę, ja to liczę jako po prostu paletka. Tu są cienie pojedyncze z Glam Shopu. I tutaj, taki troszeczkę bałagan, no bo wiadomo, to są takie mocno kruszące się cienie. Tu są przeróżne, i starsze, i nowsze, i multichromy, i duochromy, i kryształy chyba nie. Kryształy mam gdzie indziej chyba. Nie, są kryształy, także bardzo różne formuły. Bardzo lubię po tą paletkę sięgać, bo tutaj też widzicie, mamy taki wielki miszmasz. Ten cień uwielbiam. Tu jest piękny multichrom. Tu uwielbiam też te kryształowe. Tu mamy też takiego żuczka. No wiecie, Glam Shop. Co Wam dużo tutaj mam mówić? No nie będę Wam mówiła poszczególnych cieni, który jak się nazywa, bo też część jest już niedostępna, część jest z rozbiórek innych paletek, ale Glam Shop to wiadomiks, nie? Szczególnie właśnie kiedyś, jak były te starsze kolekcje, takie turbo kolorowe, to jest właśnie pozostałość. To, co się jeszcze nie zepsuło z tych takich, wiecie, cieni sprzed lat, to właśnie wszystkie są w tej palecie. Tu mam taką dużą paletę. Troszkę mnie wkurza ten rozmiar, powiem Wam szczerze, bo przez tą paletę w zasadzie musiałam z 2 szuflad, w których miałam cienie, zrobiłam sobie 3, bo po prostu było niewygodnie ją trzymać, to się później wszystko tam, wiecie, kumulowało, nie było jak wyciągnąć i tak dalej, więc zrobiłam sobie 3 szufladki, żeby wygodniej mi było sięgać, ale w środek jest jakby tego wart, bo jest przepiękna. Też mnóstwo kolorów, takich bardzo wdzięcznych, dobrze do siebie pasujących, fantastyczne błyski. Uwielbiam. Powiem Wam, że Oden's Eye też od niedawna jakby używam i uwielbiam te cienie, więc pokażę Wam kilka błysków. Proszę bardzo. I one też są takie bardziej masełkowe, kremowe, więc jak lubicie takie, to Oden's Eye zdecydowanie ma więcej takich. I przyjemne kremowe maty. Bardzo ładne. Tu jeszcze taki piękny, śliczny. I pastelowe, i takie żywsze i zgaszone. Bardzo fajna paletka. Wieloma tymi paletkami widzieliście już tygodnie makijaży, więc zachęcam do tego, żeby sobie obejrzeć, jeżeli któraś paletka Was interesuje. Postaram się Wam podlinkować na dole playlistę z tygodniami makijaży, więc możecie sobie znaleźć poszczególne. NYX Ultimate I Know That's Bright, taka paletka z neonami. Chociaż nie sięgam po takie kolory już bardzo często, to jednak mam takie poczucie, że czasami się przydaje, bo tutaj mamy, wiecie, wszystkie takie intensywne kolory w jednym miejscu i jest to bardzo praktyczne. I tak właśnie czasami się zastanawiam, czy by jej nie sprzedać, nie oddać, a czasami wydaje mi się, że jeszcze może mi się do czegoś przydać i tak wiecie, i tak mam taki struggle. Na pewno fajna do takich mega kolorowych makijaży, właśnie jak chcemy sobie poszaleć, pobawić się odcieniami, zrobić jakieś tęczowe looki, nie wiem, festiwalowe, to jest to fajna paletka i ogólnie te paletki Ultimate też jakościowo są bardzo spoczko, więc jak potrzebujecie, to uważam, że da się dużo fajnego zrobić tymi paletkami. I tutaj mam jeszcze jedną paletkę z Glam Shopu z takimi pojedynczymi cieniami. To są takie jedne z takich nowości, może nie takich najnowszych, tam sprzed paru miesięcy. Takie bardziej, wiecie, neutralne, bezpieczne błyski, powiedziałabym. Nie ma tutaj dużo koloru, troszeczkę jest, ale to są takie właśnie raczej neutralne, bezpieczne odcienie. Bardzo fajnie się też nadają do pracy z klientkami, więc wiecie, Glam Shop to Glam Shop. Ja to ogólnie liczę jako taka po prostu, wiecie, paletka. I żeby tutaj się nie zawalić wszystkimi, to do tej pory zeswatchowaliśmy 20 paletek, więc sprzątnę i lecimy dalej. Ok, więc następna paletka, jedna z nowości u mnie, Nomad Aurora Cruz, paletka, którą kupiłam sobie, bo po prostu się zakochałam w niej. To jest po prostu moja smutna dusza, pragnąca koloru, kolorowych błysków i to jest to. To jest moja tęsknota za właśnie kolorowymi cieniami z Glam Shopu, to jest po prostu to. To jest piękne, bo ja mogę mieć każdy wymarzony makijaż. Mogę mieć jakiś grunge'owy, brudny, mogę mieć jakiś
jakiś kolorowy, pastelowy, mogę mieć totalnie neutralny, mogę mieć różowy, fioletowy, niebieski, zielony, jaki tylko chcę. Kocham tą paletkę. Co mam zaswatchować? Ten uwielbiam, ten uwielbiam, ten uwielbiam, ten uwielbiam i jeszcze mam jakiegoś brudaska tutaj też zaswatchuję. No to jest piękne. To jest przepiękne. I zobaczcie, ten neonowy taki błysk. Come on, to jest hicior. Uwielbiam. To też jest jedna z moich absolutnie ulubionych paletek. Nie żałuję ani grosza wydanego na nią. Ale cenowo też wychodziła całkiem spoko, pamiętam. Coś koło 200 stówek. Przesyłką z zagranicy, żadnych tam jakichś watów, cłów. Bardzo spoko. Tu mam dwie paletki magnetyczne z The Dots. W tej paletce mam kilka cieni pojedynczych i tutaj w zasadzie przez to, że The Dots ma wszystkie paletki właśnie takie magnetyczne, że możecie sobie wyciągnąć cienie, tutaj możecie je podważyć sobie, to tutaj w zasadzie te cienie są z oryginalnej paletki C'est la Vie i ten chyba, tak, a te trzy to była taka kolekcja takich pastelowych, takich duochromów, coś takiego, więc one są takie delikatne, takie kremowe, satynowe, więc stworzyłam sobie po prostu taką, wiecie, taką delikatną pastelową paletkę, jak będę miała ochotę na właśnie jakieś takie delikatniejsze makijaże w takich tonacjach. Tutaj druga paletka też magnetyczna, to są te nowe ich multichromy. Więc tutaj są tylko 4 cienie, ale wiem, że bardzo dużo pracy włożyli w to, żeby stworzyć je, żeby miały taką formułę, jaką mają. Bardzo polecam Wam obserwować, czekajcie, żebym nie pomyliła nazwy, Beauty Loving Panda, czy jakoś tak? Tak, Beauty Loving Panda, to jest właścicielka marki The Dots. Często opowiada i ogólnie o branży kosmetycznej, ale też właśnie o pracy nad różnymi cieniami. Fajnie jest sobie posłuchać, jak powstawały i z czym były problemy i dlaczego na przykład, nie wiem, tak rzadko pojawiają się nowości. No ale zobaczcie, no to jest przepiękne i formuły są bardzo przyjemne, bardzo takie kremowe, ale lekkie. Kremowe, ale lekkie. Bardzo lubię te cienie. Bardzo, bardzo. Są takie troszeczkę brudniejsze, to nie są takie, wiecie, neonowe, tak jak tutaj miałam przed chwilą tą paletkę z Nomad, no nie, to tutaj mamy, wiecie, takie troszeczkę bardziej brudne, a tam były takie żywe i to jest fajne, że możemy sobie dopasować do tego, jaki mamy nastrój. Tutaj taki klasyczek, Affect Day to Night. Bardzo fajna, basicowa paletka do takich mega codziennych makijaży. Ja też bardzo często po nią sięgam w makijażach klientek. Bardzo często weryfikuje się tak naprawdę to, jakiej paletki używamy w praktyce, bo nieraz było tak, że kupowałam, to będzie idealna paletka dla klientki, a potem jednak okazywało się, że te podtony, te odcienie, że to nie jest do końca to, że jednak na przykład wolę inne. I słuchajcie, nieraz było tak, że brałam ze sobą jakieś drogie palety i tak dalej, a potem sięgałam po Affect albo sięgałam po Stars, nie? Bo podton był na przykład lepszy dla klientki. Więc to też nie ma co tak generalizować, że teraz muszą być same luksusowe palety w kufrze wizażysty, bo naprawdę życie zweryfikowało, że częściej sięgam po tą niż po Nataszę Denonę na przykład, nie? W każdym razie, no, taka bardzo basicowa, fajna paletka z neutralnymi kolorami, takimi właśnie troszkę chłodniejszymi, ale to nie są jeszcze szarości, ale to nie są ciepłe brązy. I przez to, że ona jest właśnie taka mega neutralna w kierunku chłodnej, że ona nie ma żadnych pomarańczowych, żółtych, czerwonych tonów, jest mega uniwersalna dla wszystkich, no niemalże dla wszystkich. Z takich mega kolorowych LH Cosmetics Color to też bardzo uniwersalna paleta, bo tą paletą mogę zrobić też bardzo wiele rzeczy i super neonowe, intensywne makijaże, ale też wiecie, łączyć coś neutralnego z akcentem koloru, czy jakieś kreski kolorowe i tak dalej. No taka przydatna rzecz, dla twórczej osoby bardzo przydatna. Mamy i biały, i czarny, i dwa takie neutralne odcienie i całą masę takich żywych, czystych kolorów, więc no przynajmniej jedną taką mega kolorową trzeba w swojej kolekcji mieć. Jakościowo też są przyjemne, bo one są takimi formułami do budowania, intensywnymi, ale do budowania, więc fajnie się nimi pracuje. Tutaj mam też cienie pojedyncze, ale to jest marka
O, co taka tu jestem brudna. Pastel Roses. Z wyjątkiem tego jednego cienia, bo już nie miałam gdzie go wcisnąć, to jest Glam Shop, jakiś taki holograficzny cień, a pozostałe to są Pastel Roses. Robiłam też kiedyś test tych cieni na kanale, więc możecie sobie odnaleźć. Też bardzo wdzięczne, przepiękne błyski i mają takie, wiecie, duochromy i multichromy i takie piękne perły, o czerwony, taki piękny. W formule raczej kremowe, bardzo, bardzo przyjemne cienie. Sekcja Glam Shopowa, paletka słodko-kwaśna, to jeszcze jedna z tych takich bardziej kolorowych, nie może ultra kolorowych, ale mamy tu, widzicie, i fiolet, i róże, i niebieskości, i zielenie, i trochę neutralnych kolorów, i jakiś taki burgund. Świetna, no bardzo fajna, bo jeszcze mamy taką, wiecie, nutkę takiego ciekawego koloru, nietypowego, bo takiej zieleni to nie mam nigdzie, więc ja nawet gdyby mi się tutaj znudziły wszystkie te kolory, to nie oddam tej paletki za te dwa na przykład odcienie, nie? Których nie mam nigdzie indziej. Kwiat paproci to taka też bardzo wdzięczna paletka, troszkę jesienna, taka zgaszona, cieplejsza i to jest taka idea, o jakie tu jest ufefłane, i to jest taka paletka, wiecie, do takich ładnych, użytkowych makijaży, ma przepiękne te błyski, one są cudne. Może one w palecie to tak wyglądają tak zwyczajnie. Tu jakiś taki brązowy, tu jakiś taki rose goldowy, ale one mają takie drobineczki w sobie wielokolorowe. Że tutaj mamy niby taką taflę koloru. Już ona mi się w ogóle chyba 2 razy je sprasowywałam już te błyski. Więc one się wydają po prostu takie zwyczajne, ale jak się przyjrzymy z bliska, to one mają masę drobinek w różnych tonacjach, w różnych odcieniach, takie wiecie, tęczowe niektóre. Nie pamiętam czy Dola, czy Świętowit, one takie właśnie, takie drobineczki mają piękne. No jest bardzo fajną, wdzięczną paletą, która też ma nutę koloru, ale taką użytkową bardzo na co dzień. Moja ulubiona Glam Shopowa paletka, czyli Glam Grunge, prawie cała matowa, z wyjątkiem jednego błyszczącego cienia, ale to jest piękna koncepcja takich właśnie bardzo brudnych kolorów. I widzimy, mamy taką sekcję lekko zieloną, lekko niebieską, mamy burgund, róż, brązy i szarości. Świetna jest. Do grunge'owych klimatów, takich zgaszonych, brudnych, jest po prostu genialna. Uwielbiam te cienie i to, ile możliwości daje nam ta paletka. Zobaczcie, no coś pięknego. Kocham. Jest bardzo dla mnie unikatowa. Bardzo unikatowa. I Santorini, też z tych takich cieplejszych, nieco wakacyjnych, brązy, ale też troszkę wina, troszkę niebieskich, turkusowych odcieni, takich bardzo ciepłych, jakieś pastelkowe brzoskwinie, morelki. Śliczna jest. Bardzo ją lubię też do takich właśnie codziennych, użytkowych makijaży, czy jakichś takich wieczorowych, dla mnie. Bardzo, bardzo lubię. Taka jedna z moich ulubionych paletek bezpieczniejszych, do takich bezpieczniejszych makijaży. Też ma się, ojenak, ale ja jestem ufafluniona, dajcie spokój. Z takimi odcinkami zachciało Wam się, no ja nie wiem. Ten kolor uwielbiam. W ogóle ten też jest cudowny. Ten jest cudowny i te wszystkie są cudowne, zobaczcie. Także one, jak może na pierwszy rzut oka ktoś spojrzy, to myśli sobie, że jest taka bardzo kolorowa, bo ale zobaczcie, tu jest wszystko takie takie lekutne, takie po prostu wakacje, cieplutkie wakacje w Grecji, we Włoszech. Wspaniała. Bardzo lubię też te pastelowe, delikatne odcienie. Lekkie takie wino i te brązy też mi bardzo odpowiadają, bo są takie, no ani ciepłe, ani chłodne. Takie po prostu zgaszone, fajne. Neutralne, oliwkowe. I sekcja teraz będzie Mexmo właściwie. One często tak stoją, wiecie, jeden przy drugim konkretnymi firmami, bo mają formaty konkretne. Więc teraz Mexmo, Coffee Roastery, bardzo basicowa paletka z brązami, same maty. I fajne, że właśnie mają same maty, bo ja mogę sobie zbudować makijaż tym, a potem sobie, wiecie, kombinować ewentualnie z jakimiś błyskami, jakie tylko mam ochotę. I fajne to, że mamy i jasne, i ciemne, i przejściowe kolory, i chłodne, i ciepłe, więc taka bardzo wszechstronna, bardzo uniwersalna paletka, taka podstawowa z brązami. Trochę klimat tych, wiecie, paletek Make Up by Mario, ale naszej polskiej produkcji. Następnie mamy Magic Forest, taka troszeczkę jesienna, ale ciemna. To też jest bardzo ładna paletka. Zobaczcie, że Mexmo też jako jedna z niewielu firm zostaje przy kolorach, nie? Więc doceniajmy to. Piękne mamy takie właśnie choinkowe zielenie, takie ciemne fiolety, piękny granatowy niebieski, jakieś brązy oczywiście, cudne błyski. No jest świetna. 2, 3, 4...
No zobaczcie te kolorki. No one są takie, wiecie, troszkę już ciemniejsze, bardziej intensywne, więc zależy, co chcemy zrobić, jakie makijaże lubimy. Ta paletka jest po prostu taka trochę ciemniejsza, ale błyski też są bardzo ładne. Zobaczcie. Błyski po prostu, cudne. One są raczej takie jednokolorowe, powiedziałabym, że to nie są jakieś duochromy, multichromy, tylko takie piękne, perłowe metaliki z nutą koloru. Śliczne. Spring Flowers, taka różowo-fioletowa paletka. Też bardzo wdzięczna. Zobaczcie, ile mamy kolorów z Mexmo. Doceniajmy to. W ogóle na dole w opisie macie moje kody rabatowe, bo do niektórych z tych marek, które pokazuję, mam kody rabatowe. Między innymi właśnie do Mexmo, do The Dots. Później będę Wam pokazywała również Cosmic Brushes, do Artitude, więc jeżeli jakaś paletka Was zainteresowała, to zerknijcie do opisu, czy nie mam przypadkiem kodu rabatowego do tych paletek, do tych firm. Spring Flowers, no tu jest taka różnorodność, od takich żywych, neonowych, koralowych, po takie piękne bordo, po zgaszone fiolety. Śliczna jest po prostu bardzo interesująca w swojej kompozycji. Aż nie wiem, na które się zdecydować. Zobaczcie to. No to jest coś pięknego. Piękne. I takie żywe makijaże można zrobić i brudne, zgaszone, i pastelowe. Kocham takie paletki. I tutaj mamy 3 błyski, to jeszcze możemy sobie zesłoczować jakiś mat. A może właśnie ten taki neutralny. Też bardzo ładne błyski, raczej metaliki, jednobarwne, ale w kolorze. Cudne. Rosy Sparks. Śliczna. Taka zgaszona. Kolorki są, ale właśnie takie brudne, zgaszone, takie... uwielbiam, ta oliwka jest genialna. Piękny taki brudny róż. Brzoskwinka, szałwia. Kocham. Zobaczcie, jakie to jest piękne. To jest piękna kompozycja. Wszystkie te kolory cudownie do siebie pasują. Mamy różne temperatury, bo to jest chłodne, a to jest ciepłe, ale one tak grają ze sobą znakomicie. Kocham. No i błyski. Lubię ten porządek u Mexmo, że one zawsze są tak fajnie poukładane, że jest, nie wiem, rządek błysków, rządek matów, ciemne, jasne. Jest porządek. No i błyski mamy takie prześliczne, też z nutą koloru w bazie. Super paletki. Oczywiście pastel Miami, czyli chłodna pastelowa paletka z masą kolorów. No to jest po prostu świetne. Jak lubimy zabawę kolorem, to jest po prostu must have. Troszkę matów. Moje palce są już chyba permanentnie ubrudzone, więc może te słocze nie wyglądają jak zjawiskowo, ale mam nadzieję, że coś tam mniej więcej widać. I mają też super błyski, bo one są takie leciutkie, takie iskierkowe, bardzo przyjemne. I też mają delikatną bazę w kolorku, ale to są takie jaśniutkie, subtelne kolorki, więc do wprowadzania kolorków do makijażu, takich subtelnie, delikatnie, rewelacja. No i tutaj starsza siostra, czyli Pastel Drip. Pastele, ale nieco cieplejsze. I też troszeczkę ciemniejsze. Pomarańczkę, taką fajną trawiastą zieleń, niebieskość, fiolety. Też bardzo fajna. Ta jest troszkę mocniejsza, w takim sensie, że te kolory są trochę żywsze, troszkę ciemniejsze, ale wciąż pastelowe. O, tutaj też pamiętam, że bardzo lubiłam ten tydzień makijaży, który nagrywałam z tą paletką. Ładne te makijaże wyszły. No i parę błysków. Cyk. Aż piękne. W ogóle aż się prosi taki make-up, nie? Że taki błysk, taki. I kreseczka do tego. Love it. Tu mam paletkę Desi Say Yes. Bardzo fajna paleta, taka do pracy z klientkami, do takich ślubniaczków właśnie delikatnie różowych, bo tu są przepiękne tony, takie zgaszone. Jest troszeczkę takich lekko żywszych, ale to nie są takie, wiecie, róże. To są takie... No takie idealne do pracy z klientkami róże. No nie, jeżeli ktoś ma ochotę na taką nutkę różu w makijażu, to ta paleta jest idealna. Bardzo ją lubię. Ma też bardzo fajną jakość. Fajne są te maty takie kremowe. Zobaczcie. Prześliczna. I błyski też są bardzo fajne. Tak na początku, wiecie, sięgałam jakoś tak zawsze po inne, po Glam Shopa, bo się po prostu przyzwyczaiłam. Tu mi któryś cień zafarbował, nie wiem który, ale mam sinego palucha. Także musicie mi wybaczyć. Ale te też są bardzo, bardzo ładne błyski. Ten jest śliczny, taki lekko perłowy, subtelny. Zobaczcie. Takie basicowe, ślicznie mieniące się.
Ten jest po prostu unikatowy, więc ja sama rzadko z niej korzystam, ale to jest taka, no powiedzmy, no dla klientek, dla ślubniaczek. No to do ślubniaczków to jest super. Mam tutaj dwie paletki C'est la Vie właściwie, bo chciałam po prostu dokupić sobie jedną magnetyczną i zrobić z moich cieni The Dots po prostu większe palety. I tutaj jest jakby moja własna kompozycja cieni neutralnych. Tutaj większość to są chyba Sweet Treats to były, czy jakoś tak, takie po prostu kolekcja brązowa. Jest też trochę z palety oryginalnej C'est la Vie, te chłodniejsze. Tutaj kilka, na przykład tu jest taki ten pastelek, o którym wcześniej mówiłam, więc taka mieszanka, żeby stworzyć taką właśnie neutralną, bazową paletkę. I jak widzicie, tych bazowych paletek jest u mnie całkiem sporo na to, ile ja potrzebuję, więc też się rozważam, żeby się po prostu pozbyć którejś i zastanowić się nad których najczęściej używam i troszkę sobie zminimalizować ilość tych neutralnych, no bo aż tylu nie potrzebuję. Potrzebuję takich, które po prostu mają takie tony, które mi najlepiej odpowiadają, ale na pewno nie pozbędę się tej, bo tony i formuły są fantastyczne. No właśnie, nie zasłoczowałam jej, bo wydawało mi się, że brązy to nie ma co słoczować. Więc tak, taki chłodniejszy, taki bardziej orzechowy, trochę cieplejszy i możemy na przykład taki jaśniutki taupe. Zobaczcie. No i takim czymś to zrobimy wszystko. I cieplejszą klientkę, i chłodniejszą klientkę, i samych siebie oczywiście też. Mamy ochotę na cieplejszy makijaż, chłodniejszy. To robimy sobie co chcemy. No z błysków, no to jest, wiecie, to jest taka mieszanka, bo to nie jest konkretna jedna paleta, więc tutaj może narobię Wam tylko ochoty, ale w tej palecie mam takie błyski. Takie nie, ten jest troszkę mocniejszy, ale tak to nie są jakieś takie super mocne, tylko właśnie takie basicowe. Taką chciałam mieć paletkę i taką sobie stworzyłam, a tu jest taka właśnie przerobiona C'est la Vie, oryginalna powiedzmy, mocno przerobiona, bo tutaj są na przykład takie cienie właśnie jak te takie borda, niebieskości z oryginalnej C'est la Vie, ale mamy tutaj też kilka brązów, tych takich po prostu brązów, ale mamy też, to są chyba z Poetic Shades kolekcji, takie różyki i mi się właśnie podoba to, że tu jest tak czerwono-różowo-niebiesko i to jest taki właśnie fajny klimacik sobie stworzyłam. No i właśnie fajne jest to, że w The Dots możemy sobie robić mix and match, nie? Że sobie po prostu zmieniać te kompozycje, możemy sobie kupić po prostu magnetyczną paletkę i pojedyncze cienie, a możemy sobie poprzekładać, poprzestawiać tak jak nam się podoba i tak jak tworzenie i taką paletką sprawia nam więcej radości. Natasha Denona, o tu już dotknęłam cieniem i już ufefłałam. Biba, czyli All Neutral Palette, taka właśnie basicowa, neutralna i z ręką na sercu częściej sięgam po Affect i Stars niż po tą, bo te tony, te są takie bardzo ciepłe, te są bardzo czerwone, a te są bardzo chłodne, więc takie, no że nie dla każdego pasują, ale zostawiam ją dla błysków, bo ma bardzo ładny, na przykład ten błysk, ten jest bardzo fajny, ten jest fajny do Smoky Eye, taki satynowy mat, coś takiego. Więc dla tych błysków, szczególnie dla tych dwóch, których bardzo często na klientkach używam, ją zostawiam, ale powiem szczerze, że powinnam się jej pozbyć, bo ja ją wyciągam, ale nie pracuję tą paletką praktycznie w ogóle. Ogólnie jakość, jakby cienie są super, nie? Tylko po prostu ja, nie wiem, potrzebuję innych tonów do pracy. I to była kolejna 20, więc sprzątam i lecimy dalej. I zostały mi już właściwie tylko paletki z Cosmic Brushes, czyli no chyba moje ulubione. Zaczynając od Angelique. I tutaj generalnie chyba żadna nie jest w ogóle rozważana jako ta, którą miałabym oddać, czy sprzedać, czy coś takiego, bo uwielbiam paletki Cosmic Brushes. Angelique, taki mniejszy format, pastelowy, przepiękny, ale też robiłam tydzień makijaży i zrobiłam i jakieś takie ciemniejsze, bardziej grunge'owe, i chłodne, i ciepłe, i kolorowe, i wow, po prostu cudowna jest. Uwielbiam te odcienie, są przepiękne, delikatne, takie, ale da się też zrobić i cieplejszy makijaż, i chłodniejszy, i ciemniejszy, więc jest po prostu super. No i błyski jak zwykle to jest piękne, to jest taki duochrom, tutaj taki metalik, tutaj też duochromy, śliczna paletka. Bardzo wdzięczna. Uwielbiam. This the Season, paletka, którą kupiłam z myślą właśnie o kolorach.
Bo jak robiłam porządki w mojej kolekcji, to zauważyłam, że na przykład jakieś takie stare cienie z Glam Shopu już zaczynają mi się psuć, już zaczynają mi śmierdzieć i widziałam, że właśnie gdzieś tam znikają jakieś fiolety, jakieś zielenie, więc kupiłam ją z myślą właśnie o tych kolorach, że ma dużo kolorów. Przyznam szczerze, że nie sięgam po nią często, bo ja raczej używam jej jak potrzebuję takiego koloru, ale tak sama w sobie, żeby zrobić nią makijaż, to ona jest taka bardzo, no bardzo kolorowa. I nie do końca lubię połączenia tych kolorów, więc w zasadzie chyba najrzadziej używana z wszystkich od Cosmic Brushes. No ale te cienie są tak czy siak piękne. Zobaczcie, jakie kolorki. Ach, jak teraz sobie zesłoczowałam, to stwierdziłam, nie, w ogóle żadnego myślenia nawet o tym, żeby ją oddać. Piękne są. Po prostu ta kompozycja jest taka, że ona ma być kolorowa, więc trzeba mieć pomysł na tą paletkę. Ja nie za bardzo lubię właśnie takie, wiecie, żeby było aż tak pstrokato. Też zależy od make-upu, ale z reguły, więc raczej sięgam po nią tak dla pojedynczych cieni, na przykład, że chcę konkretnie na przykład taki zielony i wokół niego robię sobie jakiś make-up. Ten jest prześliczny. Możemy sobie ten fiolecik zasłoczować i tu jest oczywiście multichromek. Praktycznie zawsze jakiś multichrom w paletach Cosmic Brushes jest. My tutaj widzimy prześliczne. Formuła jest, no one niby są na przykład te takie masełkowe, ale one są takimi cienkimi masełkami. Takie masło klarowane, że nie są takie bardzo grube i gęste. The Lovers, piękna paletka, przepiękna. Tutaj mamy połączenie takiego świata różowo-brzoskwiniowego i takiego turkusowo-miętowo-zielonego. Piękna, bardzo dużo możliwości daje ta paletka, a jest właśnie taka zgaszona, taka wiecie, tutaj zobaczcie, te kolory są takie jebutno, nie? Takie intensywne, a tutaj są takie brudki, że to spokojnie dzienne makijaże w brzoskwince, w różyku, z jakąś miętką spokojnie zrobimy. Piękne są. No to sobie swatchujemy kilka, ten bardzo lubię i możemy ten turkusik, zobaczcie, takich turkusów jest tak mało teraz w paletach, tak rzadko się pojawiają, a tutaj mamy piękny turkusik i błyski, no też są zjawiskowe. Uwielbiam te palety i za cudowną jakość i za połączenia kolorystyczne i to jest takie wdzięczne, to jest tak mądrze zawsze wszystko zaprojektowane, zaplanowane, że te kolory pięknie pasują do siebie, dają dużą różnorodność makijaży, dużo opcji i to jest coś czego ja szukam w paletach, bo czasami kupuje się kolorowe palety, jakieś wiecie, duże, kolorowe, a potem jest tych cieni dużo, ale one wyglądają na przykład wszystkie tak samo, że wcale nie dają tak dużo możliwości, a te palety są tak pięknie zaprojektowane, że klękajcie narody. Muse, moja pierwsza paleta od Cosmic Brushes, kupiona po prostu z ogromnym pragnieniem, była jakiś czas wyprzedana, potem znowu był drop, potem znów się wyprzedała, ona po prostu znikała w trymiga i to jest takie piękne, to jest tak unikatowa kompozycja dla mnie, zjawiskowa, przepiękna, kocham tą paletę, nawet jak mi, nie wiem, spleśnieje, to chyba ją sobie zostawię dla celów kolekcjonerskich, bo jest taka piękna. I mamy i cieplejsze, i chłodniejsze cienie, ale one też są takie troszkę, takie leśne, takie troszkę zgaszone, takie troszkę brudne. No i jest w tej palecie coś wyjątkowego i unikatowego. Uwielbiam ten błysk, ten błysk, ten błysk. Może jeszcze jakąś zieleń. No zobaczcie na to. Ajajaj. Piękne. Kocham tą paletkę. Jak już kupiłam tą, to już potem popłynęłam, nie? To już po prostu każda premiera musiała być moja i musiałam kupować prawie że wszystko, no może nie wszystko, ale prawie wszystko. Teraz dostałam się na listę PR-ową, więc już dostaję te palety, ale tutaj powiedzmy, że połowa jest kupiona, a połowa dostana. Jedna z nowszych palet, Death, taka brzydka, brudna, mroczna, trochę halloweenowa. No zobaczcie na to. To jest coś takiego, co budzi taki we mnie trochę jak sztuka, taki trochę niepokój, taka trochę niepewność, że to nie jest zachwycająco piękne, to jest takie dziwne, takie troszkę takie intrygujące. Ale też mamy tutaj i fiolety, i czerwienie, i musztardy, i szarości. I jest multum możliwości. Tutaj piękne bordo, czerwień, musztarda. Co tu jeszcze? Fiolet. No zobaczcie, to jest takie, wiecie, że one się trochę gryzą, te kolory, ale jednocześnie można naprawdę dużo ciekawych rzeczy stworzyć tą paletą. Tu mamy taki holograficzny, piękny błysk, tutaj duochrom, ten jest piękny. Aj, nie wiem, może sreberko. Zobaczcie.
To jest paletka dla grunge'owych dziewczyn. Dla takich, które lubią eksperymentować z makijażem albo lubią takie troszeczkę bardziej mroczne klimaty, moim zdaniem. Z też takich chłodniejszych paleta Smolder. Bardzo mądra kompozycja właśnie do makijaży chłodniejszych, ale neutralnych. Czyli nie niebieskich, takich skrajnie szarych, tylko no tutaj mamy dużo takich odcieni taupe, troszeczkę pieczarkowych, brązowo-szarych. Bardzo użytkowa paleta. I tej też często używam na klientkach takich chłodniejszych. Tu mamy faktycznie jeden taki aż niebieską szarość, ale na przykład te brązy, one są takie właśnie takie taupowe, takie wiecie, coś między brązem a szarością, piękne, oliwkowe, zgaszone, świetne. I błyski jak zwykle zmiatają z planszy. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Może te. Ta-da. Więc tu mamy troszeczkę kolorku, nie za dużo, bo to jest taka paletka, że tak ma być, ale mamy odrobinkę kolorku, ale dużo też takich właśnie neutralnych błysków, więc bardzo, bardzo taka uniwersalna dla, no, do chłodnych makijaży, neutralnych, chłodnych makijaży. Jest chłodna, ale jednocześnie bardzo twarzowa, dlatego mega, mega ją lubię. A tutaj taka cieplutka wersja, takie neutralne kolorki, ale z czymś, z twistem, więc też mamy piękne brązy, ale nie takie rude, no może taki jeden cieplejszy, ale też takie troszkę zgaszone, jakaś taka leciutka oliwka, odrobinka musztardki. Mamy też taki fiolecik zgaszony, taką śliwkę. Zobaczcie, no to jest właśnie idealna paletka dla ciepłych typów urodowych, które potrzebują właśnie takich delikatnie zgaszonych tonów. Piękna jest. To jest jedna z moich ulubionych takich właśnie neutralnych paletek. Błyski też ma zjawiskowe, bo też mamy tu jakieś multichromy. Ten uwielbiam. I taki coś neutralnego, no zobaczcie to. Właśnie taka neutralna z twistem, że coś tutaj się więcej dzieje niż tylko brązy. I też da się bardzo dużo makijaży nią stworzyć. Ona jest niby brązowa, ale możemy mieć troszeczkę taki bardziej zielonkawy, troszkę bardziej złoto, wiecie, złoto-żółty, troszkę bardziej jakąś taką śliwkowo-fioletowe, totalnie neutralne. Da się zrobić całą masę makijaży. I ja to w paletkach Cosmic Brushes właśnie kocham. Starlight Society. Też bardzo intrygująca kompozycja, taka, że tutaj też się dużo dzieje i coś ciepłego, i fiolety, i niebieskości. Wow, piękna, przepiękna, bardzo kreatywna, daje multum możliwości. Maty wspaniałe, kremowe, niesamowite. I błyski też niesamowite. Tak wiecie co, tak chwalę i podziwiam każdą tą paletę, bo to są po prostu moje ulubione palety, więc w sumie nie wiem po co mam nagrywać ten odcinek, żeby się po prostu nad każdą spuszczać. Żeby każdą ochać i achać. No ale taka jest prawda, no uwielbiam te palety. Piękne są te błyski, ja pierdziu. Delicious Delights też jedna z pierwszych kupionych przeze mnie. Chyba nawet razem z Muse ją kupowałam. Taka pastelkowa, basenowa, nawet to jest impreza na basenie. Prześliczne, bardzo dobrej jakości pastele. Bardzo dla mnie jest praktyczna, bardzo często po nią sięgam właśnie jak potrzebuję takich pastelowych klimatów. Uwielbiam tą paletkę, takie fajne, cukierkowe odcienie. No i błyski. Mamy też coś ciemniejszego. Mamy taką perełkę, mamy duochrom, także tutaj też się dzieją piękne rzeczy. Nie jest banalnie, absolutnie nie. Ten jest w ogóle żuczek. Ja go widzę w odbiciu na zielono, a Wy widzicie bardziej taki różowo-czerwony. Świetny. I ostatnia paletka, Undergrowth. To jest po prostu tęsknota za paletką w Moro z Glam Shopu, za takimi oliwkowymi brązami, ciepłymi, militarnymi. To jest po prostu idealna jesienna paletka. Mamy tutaj troszkę takie rdzawe, rude odcienie, jakieś takie brąziki, zielenie zgniłe, przeróżne. Patrzcie na to. Jak jesteście jesiennymi typami urodowymi, no to jest paletka idealna dla Was. Tu macie wszystko, czego potrzebujecie. I te błyski też są cudowne. To są takie cienie one and done. O, zapomniałam o tym. Zobaczcie. Kocham, 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 kocham. Też jedna z moich takich ulubionych paletek, bo ja kocham w ogóle takie brudne zielenie oliwkowe. Smoky eyes w takiej zieleni. To jest obłęd. I tutaj mam paletek 10, czyli w sumie mam 50 palet cieni, wszystkich, które Wam dzisiaj pokazywałam. Na pewno niektóre chciałabym gdzieś tam sprzedać, pozbyć się, troszeczkę ograniczyć na przykład kolekcję tych
neutralnych, totalnie basicowych palet. Próbowałam też niektóre sprzedać i się nie sprzedały, więc wiecie, to też nie jest tak, że to jest taka stała liczba, ale no mam aktualnie 50. Wydaje mi się, że nie chciałabym mieć więcej. Jeżeli miałabym mieć więcej, to wolałabym się na przykład niektórych pozbywać, tak żeby mniej więcej to utrzymać w takiej ilości, powiedzmy. Dla kogoś to będzie bardzo, bardzo dużo, dla kogoś to będzie całkiem mała ilość jak na wizerzystkę influencerkę, więc możecie mi napisać, czy dla Was to jest dużo, czy dla Was to jest mało. Ja na pewno mam w głowie chęć, żeby troszeczkę to zmniejszyć. O, chociaż kilka palet do 10 powiedzmy, to by było dla mnie tak idealnie. Także jeśli któryś Wam się podoba, to dajcie znać, może się dogadamy. Dajcie znać, czy lubicie tego typu przeglądy, czy dobrze je zrobiłam. Jeśli uważacie, że na pewno jakoś inaczej wygląda, to też dajcie mi znać. I czy macie ochotę na przegląd jeszcze czegoś, może szminki, może jakieś inne rzeczy. I jeśli to Was interesuje, to napiszcie, co myślicie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Idę się umyć, bo jestem po prostu cała ufefłana i biurko mam po prostu całe błyszczące i tutaj wszystko też jest błyszczące. Także dziękuję, że jesteście ze mną i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.